Witam serdecznie w ten piękny zimowy dzień. Jako że zbliżają się święta, chcielibyśmy Państwu dać pewien prezent. Mianowicie filmik dotyczący szabli polskiej. Tematem dzisiejszego filmu będą podstawy podstaw. Mianowicie mechanika ruchu nóg i w ogóle pracy nóg w szermierce szablą polską. Jak wiemy, jest mało źródeł na ten temat. Dlatego niestety musimy wykorzystywać źródła, które zawierają odniesienia do okresu, który nas interesuje. A interesują nas okresy trzy. Na początku zajmiemy się okresem pierwszym, czyli okresem końca renesansu lub środka renesansu dla Polski. Przykładem takiego źródła odnoszącego jest źródło Francesco Antonio Marcelli, który w 1696 napisał traktat poświęcony, którego jeden rozdział jest poświęcony metodzie walki szablą kontra szpada. Jednak w tym oto traktacie opisuje on, że domeną cięcia i mechaniki cięcia jest szkoła Marozzo, 150 lat wcześniejsza, czyli dokładnie okres, który nas interesuje. Marozzo mówi nam o bardzo specyficznej postawie, która jest w zasadzie frontalna. Co za tym idzie, umożliwia nam wiele cięć bardzo szerokich, zgodnych z tym, co mówiłem w poprzednim filmie dotyczącym ataku metodą natarcia szablą polską. Jednocześnie umożliwia nam niewprowadzanie bioder, co może opóźniać cięcia, lub też, co lepsze, wprowadzenie całego ciała przy każdym cięciu bez promowania żadnej strony, co powoduje specyficzny sposób odsłaniania się. Marozzo pokazuje nam, że ruch może być wielorakim. Można chodzić krótkimi krokami tak zwanymi zbieranymi lub krokami długimi. Zwłaszcza kroki długie są tutaj istotne, bo w traktacie Schermkunst z tego samego, troszkę późniejszego okresu, ale cały czas z renesansu, z końca, pokazuje nam metodę turecką walki kałkanem i szablą. A co za tym idzie? Mechaniki ruchu długich kroków, za każdym razem, gdy się atakuje bądź broni. To też powiąże się z współczesnym Marozzo, Paulusowi Hektorowi Mayerowi, który pokazuje mechanikę ruchu podobnie. Jaka jest ta mechanika ruchu? Bardzo prosta. Na początku zacznijmy od podstawy. Stajemy prosto, pochylamy się do przodu i podpieramy się którąkolwiek z nóg. Nie ma znaczenia, która to jest noga, ponieważ nasze ciało jest frontalnie do przeciwnika. Ważne jest, żeby nie wyciągać go, nie odchylać osi ciała, tylko pozostawić oś ciała nieznacznie wychyloną do przodu, co widać, dokładnie tutaj. Ciało musi być proste i biodro schowane. Nie możemy wypinać naszych 4 liter. Co za tym idzie, umożliwia nam to ciągły, swobodny ruch w każdym kierunku, bez większego problemu, każdą z wymienionych przeze mnie mechanik. To znaczy krokowi krótkiemu, czyli krok dostawienie, czyli współczesne nam obecnie w szermierce sportowej. Jednak jako ważniejsze ruchy są tam pokazywane krok długi, który jest po prostu zwykłym przekrokiem, co nam pozwala na chodzenie swobodne, zupełnie swobodne chodzenie, wchodzenie w dystans i wychodzenie z dystansu z łatwością. Oraz ostatni rodzaj ruchu, czyli krok zbierany, gdzie inicjuje ruch noga zakroczna, czyli patinado w włoskiej, prawie współczesnej szermierce. Teraz tak, jeżeli zastanowimy się nad tym, to ruchy te można nieco rozbudować o mechanikę wprowadzoną przez Joachima Meyera, troszkę późniejszy okres, jednak poprzedzający Schermkunst, który dodatkowo pozwala nam na zbieranie i atakowanie przez zmianę pozycji stóp, a co za tym idzie, cięć wykonywanych przy pomocy zupełnie całego ciała. I umożliwia nam to też jeszcze lepsze usuwanie się z dystansu, wchodzenie z dystansu, co jest bardzo ważne. Mechanika ruchu nigdy nie powinna być mechaniką
która jest domeną współczesnej szermiercy. To znaczy skakania i chodzenia bardzo szybkiego zmieniania dystansu. Mistrzowie mówią, że jednym krokiem należy wejść w dystans, trafić przeciwnika, bądź wykonać jakąkolwiek akcję i z niej wyjść bez ciągłego biegania lub zwyczajnie napieranie cały czas. Drugą epoką, o której mówimy, jest okres nieco późniejszy, w zasadzie okres baroku. Dominującym ówcześnie modą szermierczą był rapier. Przykładem jest mistrz Saviolo, który stoi praktycznie frontalnie cały czas, nieznacznie wypromowany biodrem i barkiem do przodu oraz jego wszystkie akcje prowadzą bardzo głębokimi, mocnymi, głębokimi pchnięciami do przodu. Tak samo mamy do czynienia ze szkołą Thibaut, szkołą hiszpańską, które stoją praktycznie frontalnie. Dużo ataków jest bardzo głębokich, jednak lekkich, prostych zejść. Dodatkowo mamy do czynienia z wieloma rycinami, przedstawieniami tureckich, polskich szermierzy na nogach, którzy poruszają się dość swobodnie, praktycznie stając frontem, ale nieznacznie promując jeden bark lub biodro. Co za tym idzie? Jaka ta mechanika powinna być? Zgodnie z mechaniką rapową kroki powinny być krótkie, czyli krok krótki, tak jak zaprezentowałem, dotyczący poprzedniej metody. Idziemy przód, tył, na boki nieznacznie, ale w większości przypadków, jeżeli prowadzimy jakiekolwiek natarcia, chodzimy swobodnie. Cały czas starając się promować jedno z biodr. Mechanika i cięć dotycząca tego okresu, jak wspominałem w poprzednim filmie, to krótkie cięcia, jak nazwałem je Iwanowskiego. Pozwalają one na szybkie akcje oraz zbieranie i pracę na biodrze, na ostrze. Co za tym idzie, potrzebna jest nam stabilna postawa, nieznacznie przechylona do przodu, nie tak głęboko jak w przypadku poprzedniego systemu, ale wystarczająco, żeby cały czas promować akcję do przodu. Co za tym idzie? Nisko, mocno i prosto. Trzecią szkołą jest szkoła współczesna Marcellemu. Jego mechanika ruchu i postawy, przedstawiona przynajmniej w jego traktacie, jest mocno zbliżona do dużo późniejszej szermierki, gdzie wypromowane jest dość mocno jedno biodro. Ruch jest posuwisty, taki, żeby chodzić bardzo krótkimi krokami. A co za tym idzie, umożliwiać walkę pełnymi młyńcami lub krótkimi cięciami. Dodatkowo mamy też przedstawienia tureckie z tego okresu lub rycin przedstawiających Turków, europejskich rycin, gdzie otwierane jest czasem biodro i przechodzenie do jakby postawy z poprzedniego okresu. Dodatkowo możemy zobaczyć u Marcellego częste przejścia, które poprowadzą do różnego rodzaju zbić, w którym dominuje krok długi. Dlatego też postawa ta jest dużo szersza niż normalna postawa szermiercza, szpadowa, ówczesna. I krok jest dużo krótszy. Nie mamy tak długiego kroku. A dzięki temu możemy prowadzić zarówno cięcia głębokie, jak i pełne młyńce, stabilne przy krótkich wejściach. Co jest bardzo istotne, nie oznacza to, że będziemy walczyć skacząc, starając się sięgnąć przeciwnika i wyskoczyć z dystansu. Nie. Cięcia mają być krótkie, kroki mają być krótkie, stanowcze i ewentualne głębokie wejścia przekierowywać nas i umożliwiać nam wejście w dystans, który jest dla nas bezpieczny, a dla przeciwnika bardzo niebezpieczny. To są w zasadzie wszystkie techniki, wszystkie systemy, które udało nam się opracować. Ta mechanika jest spójna z modami, które panowały w współczesnym tym technikom okresach, więc można je prześledzić poprzez różnego rodzaju traktaty z tego okresu. Zapraszam do obejrzenia naszej strony i życzę wesołych świąt.